Witam serdecznie u mnie w kuchni. U mnie jak zwykle dużo się dzieje. Suszę warzywa, ale postanowiłam zrobić ciasto ze śliwkami. W tym roku nie jest u nas sezon na śliwki, ale tych kilka śliwek urosło, więc przyniosłam. Oczywiście je umyję, wypestkuję. Postanowiłam zrobić ciastko kruche ze śliwkami i budyniową bezą. Już sobie tutaj przygotowałam składniki na ciasto kruche, żeby Wam tutaj nie przedłużać i już Wam mówię. 3 szklanki mąki pszennej, 5 żółtek, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki cukru, 250 g margaryny bądź masła, margaryny do pieczenia bądź masła. I z tego będę zagniatała kruche ciasto. Potem to ciasto podzielę na 2 części, czyli można powiedzieć, że trzecią część zostawię na wierzch jako kruszonkę, a tą pozostałą część wyłożę na blachę i trzeba będzie ją podpiekać jakieś około 10 do 12 minut w 170-80 stopniach. Następnie będą wykładane na to śliwki. To wszystko Wam będę monitorować, już nie będę Was na statywie stawiać. Potem będziemy przygotowywali bezę. Do bezy będziemy potrzebować oddzielone mam żółtka od białek z 5 jajek. Dodam tutaj szczyptę soli. Będę ubijać, oczywiście przygotuję mikser, miskę z solą. Następnie stopniowo będę dodawać szklankę cukru i do tego budyń. Budyń ja mam malinowy lub mąka ziemniaczana 40 g lub jakiś waniliowy, śmietankowy. Będzie moja beza różowa. Także zabieram się za zagniatanie ciasta i widzimy się, jak ciasto będzie zagniecione. Ciasto, zobaczcie, jak ładnie wygląda, fajne, żółciutkie. Zapomniałam powiedzieć, że dałam jeszcze do tego aromat waniliowy, pół fiolki i podzieliłam sobie, jak mówiłam, na większa i mniejsza część. Blaszka średnicy 28, u mnie taka prostokątna, ale możecie dać okrągłą. Piekarnik już załączyłam na 170 stopni, żeby się nagrzewał. Wyklejam tym ciastem blaszkę i trzeba jakieś 10-12 minut podpiec. Śliwki już też przygotowałam, wypestkowałam. Myślę, że jakieś 500 g tych śliwek. Jak się ciasto podpiecze, wyłożę śliwki i delikatnie jeszcze to oprószę cynamonem. Kto nie lubi, to może pominąć i potem się będę zajmowała ubijaniem bezy. Ciasto mam już, moi drodzy, wyłożone, nawet wyłożyłam sobie boki, no i wstawiam go na 10 minut, żeby się podpiekło i będziemy wykładać śliwki. Ciasto się bardzo ładnie, jak widzicie, podpiekło. Ja sobie zaraz wyłożę śliwki i oprószę je sobie cynamonem i zajmę się bezą. Czyli tak, tutaj dałam szczyptę soli, to sobie ubiję na sztywno. Potem stopniowo będę dodawać cukier, a na koniec dodam budyń malinowy. I widzimy się, jak beza będzie gotowa. Wyłożę ją potem na śliwki i przyniosę pozostałą część ciasta i poskubię na wierzch i będziemy piekli wspólnie. Śliwki mam wyłożone. Beza również jest ubita. Najpierw ubiłam, jak mówiłam, białka ze szczyptą soli, potem stopniowo cukier i na końcu dodałam budyń. I teraz bezę będę wykładała na ciasto. A potem przyniosę pozostałe ciasto, co żeśmy zostawili i poskubię po wierzchu bezy. A w międzyczasie nastawię piekarnik, by się nagrzewał. Bezę, moi drodzy, wyłożyłam już na ciasto. Zobaczcie, jak się prezentuje. Tak specjalnie nie równałam, bo jeszcze tutaj pójdzie ciasto. Nastawiłam piekarnik i ma się piec jakieś 50 minut. 200 stopniach bez termoobiegu góra-dół. Zobaczymy, czy w tej temperaturze się to ciasto
upiecze. Także ja sobie skubię to ciasto. No jak macie więcej czasu, to wiadomo, możecie sobie je przymrozić i zetrzeć na tartce, ale ja go nie mroziłam, tylko sobie po prostu po wierzchu go palcami po skubie, tworząc tak jakby taką kruszonkę. I zobaczcie, ciasto po upieczeniu prezentuje się w ten sposób. Piekłam w sumie 45 minut, bo już zobaczcie, zaczął się wierzch prawie palić. I teraz posypię go cukrem pudrem i niech sobie stygnie. I myślę, że wieczorem już, późnym wieczorem będzie dobre do krojenia. Postoi z pół godziny do godziny, ściągnę boki tartownicy, żeby szybciej stygło. Już, moi drodzy, pokazuję, jak się z boku prezentuje moje ciasto pod, można powiedzieć, budyniową chmurką ze śliwkami. Ono już ładnie sobie przestygło, posypane cukrem pudrem i za chwilę ukroję na talerzyk i zobaczymy, jak będzie w przekroju wyglądać. I tak się prezentuje po ukrojeniu taki kawałeczek ciastka i już go dziabniemy, spróbujemy. Kawałeczek. Widać bazę. Bardzo dobra. Słodziuteńkie. Ze śliweczkami. Oczywiście można też zrobić takie ciasto z innymi owocami sezonowymi lub mrożonymi. To zależy kiedy właśnie takie ciasto będziecie robić. A tu sobie stoi pozostała część. Zaraz chłopcy przyjdą, to im ukroję. Także kochani, taki dzisiaj szybkie ciasto kruche pod budyniową chmurką ze śliwkami. A to chyba na tyle. Żegnam się i do zobaczenia na kolejnych przepisach lub innych filmach. Pa, pa.